YouTube, okłamałem was. Dobra, o co chodziło z tym kłamstwem? Wiem, też znowu kolejny raz troszkę clickbaitowo. No słuchajcie, po prostu w odcinku o Chester, Pierogarni, jeżeli nie oglądaliście, to tutaj sobie wyskoczy, powiedziałem wam, że to jest moja ostatnia miejscówka, w której byłem. Już wcześniej, zanim oczywiście zacząłem otwierać ten kanał. No i problem polega na tym, że ja w Rochdale też byłem. Po prostu wypadło mi z głowy to, a byłem tam raz w życiu jakoś przejazdem i dowiedziałem się, że tam serwują jedzenie. Z tego co pamiętam, to było tam w miarę mało miejsca pod względem nagrywek, bo też chciałbym przypomnieć, że jestem świeży w tej grze i bardziej komfortowo się czuję, jak jest więcej, o wiele więcej miejsca, na przykład typu miejsce w Crew. W Crew też nie, jeżeli przegapiliście, to zapraszam, tutaj sobie wyskoczy. No i co, jedziemy do Rochdale. Jedziemy do Amelii, albo Mazurka i Amelii, bo Mazurek to z tego co kojarzę i patrzałem na ich socjale, tutaj sobie wyskoczą, tam w ogóle menu wychodzi codziennie, znaczy nie codziennie, oni chyba tylko w weekendy serwują jedzonko, nie jestem pewien, dlatego jeżeli chcielibyście się wybrać, to warto po prostu nawet zadzwonić tam i fajne jest to, że już parokrotnie tam dzwoniłem, bo ten odcinek miał być szybciej, miał wyjść szybciej, ale niestety albo nie serwowali, albo po prostu była taka przerwa, ale co jest fajne, to, że naprawdę te panie, ktokolwiek odbierał ten telefon, brzmiał przemile. No, ja już mniej więcej wiem na pewno jakie pierwsze danie wezmę, drugie troszkę się dłużej zastanowię, ale pierwsze na 100% wiem, a jak przyjdzie, no to oczywiście wy też się dowiecie. Dobra, dosyć tego biadolenia, a najważniejsze dla was, widzów, dosyć tego patrzenia na moją facjatę. W każdym odcineczku, jak stali bywalcy wiedzą, a nowi się dowiedzą, jest taki króciutki kącik pod tytułem PL bawi, a Ania uczy. No i Ania powie nam coś ciekawego na temat Rochdale, a w międzyczasie, zamiast patrzeć na moją facjatę, to może zobaczmy sobie krajobrazy, które ja widzę, bo akurat w okresie, w którym jadę, wybieram się do Mazurka Amelii. W Anglii panuje zima i nawet ten śnieg się utrzymuje już parę dni. Także Ania, słuchaj, powiedz nam coś ciekawego na temat Rochdale. Rochdale to historyczne miasto w północno-zachodniej Anglii, położone w hrabstwie Greater Manchester, u podnóża malowniczych wzgórz Pennine. Jest znane z kilku powodów, które czynią je wyjątkowym. Pierwszy. Kolebka ruchu spółdzielczego Rochdale jest uznawane za miejsce narodzin ruchu spółdzielczego. W 1844 roku grupa tkaczy znana jako Rochdale Pioneers założyła pierwszą nowoczesną spółdzielnię. Rochdale Society of Equitable Pioneers. Ich zasady, takie jak demokratyczne zarządzanie i sprawiedliwy podział zysków, stały się fundamentem ruchu spółdzielczego na całym świecie. Drugi, Rochdale Town Hall. Ratusz w Rochdale jest jednym z najbardziej imponujących budynków w stylu neogotyckim w Anglii. Zbudowany w XIX wieku, zachwyca piękną wieżą zegarową i bogatymi zdobieniami. Winston Churchill nazwał go kiedyś jednym z najpiękniejszych budynków w Europie. Trzecie, dziedzictwo przemysłowe. W XIX wieku Rochdale było ważnym ośrodkiem przemysłu tekstylnego, szczególnie produkcji bawełny. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu i kanałowi Rochdale Canal miasto odgrywało kluczową rolę w rewolucji przemysłowej. Czwarty, Rochdale Canal. Kanał Rochdale Canal, zbudowany w XVII wieku, był ważnym szlakiem handlowym łączącym Manchester z Yorkshire. Dziś jest atrakcją turystyczną, oferującą malownicze spacery i przejażdżki łodziami.
Rochdale, uważajcie, PL nadchodzi. Dobra YouTube, jesteśmy już na miejscu. Kojarzę tą właśnie ścianę czerwoną, bo pamiętam, że tam był parking i ja jak zawsze przyjeżdżam, to zawsze patrzę na Google Earth, po prostu gdzie sobie zaparkować i ten, nie? Zbliżamy się do Amelii, Myślnik, Mazurek. No i co? Życzcie mi powodzenia, żeby było mało ludzi. Na razie. Dobra, wy nie wiecie co mam jeszcze zamówionego. Widzicie tylko tą tutaj parę, która się unosi. Mega plus dla mnie jest to, że jeszcze nikogo nie ma i te stoły są naprawdę duże. Mogę sobie tą kamerę poustawiać, także nie musicie się tylko koncentrować na mojej facjacie. Słuchajcie, pierwsze danie wjeżdża, a później ma niespodzianka. Ta niespodzianka tak naprawdę jest dla mnie, bo dla mnie, jeżeli ktoś śledzi ten kanał, to wie, że jeżeli polska miejscówka coś oferuje, to coś. To jest mega fajnie, a ta polska miejscówka oferuje to coś. Dobra, jak już widzicie, jedzenie jedzeniem, ale to ta miejscówka, Amelia w Rochdale, serwuje alkohol i nie tylko alkohol, bo serwuje, to znaczy nie tylko alkohol. Serwuje alkohol, ale nie tylko w postaci piwa, ale również wódeczkę, czyli możesz sobie shota wypić, takiego jakiego ja sobie robię, oczywiście za wasze, moi drodzy widzowie, zdrówko, hej! Nawet popitka niepotrzebna. Dobra, jak jesteście w stanie zauważyć, byliście w stanie zauważyć, to wjechała grochówka. Nie wiem jak wam, ale mi się ta grochówka, znaczy w ogóle nazwa grochówka kojarzy zawsze z festynami, zawsze z wojskową grochówką, taką co można łyżkę postawić. Tutaj nie można postawić, ale to nie będzie miało prawdopodobnie znaczenia na smak jej. Dobra, zobaczymy. Ocie. Tu jak zobaczyliście, jest mega dużo kawałków mięsa. Groch też tutaj jest widoczny. I prawdopodobnie ta zupa jest rzadsza niż normalna grochówka, po prostu grochówka, którą ja jadłem, ale jest naprawdę, naprawdę dobra. Ogromny plus jest za to, że możesz sam sobie mielić pieprzyk. Nie wiem, czy sól jest taka sama, ale to jest bardzo rzadko spotykane. Dobra, soli nie można mielić, ale z pieprzem jest mega, bo uważam, że po prostu lepszy, bardziej intensywny smak. Taka świeżo przez ciebie zmielona sól albo pieprz, no bardziej pieprz nadaje. Co, trzeba jeszcze raz spróbować tej grochówy. Przepyszna. Jak już widzicie tutaj w rogu, skoro był szocik, to nie mogło zabraknąć piweczka. Ten materiał nie jest sponsorowany, a jeżeli Namysłów chciałby, żeby być sponsorowany,
to kontaktujcie się z PL-em. I co mi się bardzo podoba, że nie tylko macie alkohol serwowany, ale jest kufel. I ten kufel jest naprawdę śliczny. No to co, trzeba przelać piwko. Pamiętajcie, lejemy po ściance, żeby nie było dużej piany. Na koniec można ten i pijemy widzów, czyli wasze zdrówko. Przepyszne. Jest piwko, jest kompocik, którego nie zamawiałem, ale okazało się, że on jest w zestawie. Nie zapominajmy, że podsumowanie, ceny, moje wrażenia i wszystko i finalny werdykt, susza czy smaczy, będzie na koniec. Także zostajcie do końca. No i co? Jest piwko, jest kompocik i jest kotlecik. Ale tym razem to nie jest kotlecik schabowy, tylko jak zobaczycie, jest to kotlecik, pierś z kurczaka panierowana i są 3 suróweczki. Kapustka, już wiem, że ona będzie moja ulubiona. I tutaj też coś takiego inniejszego, nawet ziarenka słoneczniku są. Do tego ziemniaczki. Czas spróbować. Wiecie co? Ogólnie nie jadam kurczaków na mieście, bo po prostu w mojej diecie, jakkolwiek to nazwać, codziennej jest dużo kurczaka, indyka. Ale dzisiaj miałem ochotę po prostu na coś lekkiego, nie wieprzowinę. I co? I wybrałem sobie tego kurczaka i póki co się nie zawiodłem, bo jest naprawdę dobry. On nie jest jakiś półmetrowy czy coś, jeżeli chodzi o grubość, ale patrzcie, nie ma najmniejszego znaczenia. Wystarczająco jest nawet gruby, nie ma dużo panierki, nieraz widzicie, że jest panierki więcej niż kotleta. Tu są te suróweczki, które zaraz sobie spróbuję i Wam dam znać, jak to wygląda. Jest sobota, bo nie jest tutaj w niedzielę i nie ma to, jak zjeść sobie dobry kotlecik drobiowy, ziemniaczki, pyszne surówki i najważniejsze, popić browarkiem. Od razu dodaję +3 do smaku. Dobra, wiem, że na mnie zaraz nakrzyczycie, że upijam się alkoholem, mając kompocik, ale niestety muszę Was zmartwić, że jeżeli mam do wyboru przy polskim pysznym obiadku, jaki jest niewątpliwie ten, do wyboru kompot albo bro, to bro zawsze wygrywa, ale to nie znaczy, że kompotu nie spróbuję. Tak, kompot jak kompot, czyli dobry, truskawkowy, jak już widzicie, ale przepraszam Cię, namysł wygrywa. Czas Wam powiedzieć cokolwiek o tych surówkach. Kapustkę, jak już widzieliście, jest dobra i ta kapustka zawsze mi się kojarzy z rybami, a takowy miałem w Crew. Jeżeli Crew nie oglądaliście, to sobie tutaj wyskoczę odcineczek, zachęcam, bo naprawdę warto. Druga z tymi, jak one mają? W ogóle zobaczcie. Patrzcie na to. To nie tylko jest słonecznik, tylko są również, czy to jest gorczyca? To jest chyba gorczyca. Nie wiem. Dynia. No i już ją lubię. Ogólnie często ja dodaję do swoich jakichś sałatek czy czegoś tam
takie nasionka, albo nawet je prażę troszkę na patelni, żeby dały takiego zęba, nie? A tutaj to jest, czyli już jest plusik, a sałatka trzecia. Taki jakby, nie wiem, kolesławik czy coś. Naprawdę jest świeża i jest taka rzeźka. I co jest dobre z tym, to to, że dla mnie osobiście, że one nie są słodkie. Ja nie lubię bardzo słodkich surówek, takich, wiecie, do kotleta czy coś, nie? Także tutaj są same póki co plusy, ale co? Czas na deser. Dobra, jak zauważyliście, wjechał deser po takim przepysznym obiadku, a przede wszystkim alkoholu. To jest obowiązek kawa i obowiązek coś słodkiego. Za bardzo nie będę się wypowiadał na temat deseru, oprócz tego, że Wam to pokażę, bo deser nie jest ich. Zakładam, że oni tego nie robią, po prostu to jest... Tam jest zaraz sklep i na pewno przychodzą produkty z cukierni. Podejrzewam, że to są po prostu rzeczy z cukierni, które przychodzą tutaj, a my nie oceniamy cukierni, tylko oceniamy wyroby tutaj robione, ale oczywiście Pani się spytam dla pewności. Także co, no zobaczymy co jest, bo wjechał omlet. Ten omlet jest jakiś kakaowy, bo jest ciemniejszy niż na przykład były inne omlety. I wjechała kawka i w ogóle jak ja patrzę na to, to już chcę jeść. Dobra. Bez już mojej facjaty trzeba zjeść i pamiętajcie, za chwilę będzie ocenione to wszystko i się dowiecie, kicing, ile hajsu mi to kosztowało. Zostańcie. No co, nie ma tutaj za dużo ględzić. Omlet jest pyszny i on jest w ogóle ogromny. Jest słodki jak to deser i dlatego komponuje się elegancko z kawą, taką jako PLP, czyli czarną, bez cukru, bez mleka i yin-yang. Dobra, opuszczamy Mazurka, opuszczamy zakupy polskie, to znaczy zakupy polskie idą do mnie, ale co, opuszczamy Mazurka, opuszczamy Amelię i opuszczamy Rochdale. Zostańcie do końca i czas podsumować restaurację polską. Panie i panowie, dużo się działo w Amelii Mazurku. Nie zdradzam nic, abyście się dowiedzieli, co się dużo działo, to zostańcie ze mną do końca. Na szczęście kawa wjechała, na szczęście przeogromny deser wjechał. Nie pozostało mi nic innego, jak się przetransportować do naszego studia na podsumowanie. Także 3, 2, 1. Siemano, witam u siebie, witam w studiu PLA, czyli tego gościa, który jeździ po Anglii, sprawdza polskie miejscówki, serwujące polskie jedzonko. Na samym początek fajnie, że dotrwaliście do tego momentu. Może tak, powiem albo inaczej, zrobimy tak, że przedstawię Wam ceny jedzonka i później powiem, co tam się działo mniej więcej za kulisami i damy werdykt, bo na to każdy, mam nadzieję, czeka. Zaczynamy. A więc co? Na sam początek zaczynamy od szocika, szot wódeczki. Nie pamiętam dokładnie jaka była, ale prosiłem Panią, żeby była smakowa, bo ja osobiście nie lubię takiej czystej wódki. Wjechała wódeczka smakowa, wjechała kolka. Za szota zapłaciłem 2,99, a za kolkę zapłaciłem 2,59. Później nie mogło być inaczej jak pierwsze danie. Pierwsze danie to była zupa. Zupy były dwie dzisiaj z tego co widziałem. Była zupa grochowa i był barszcz. Oczywiście wybrałem sobie grochową i zupka grochowa nie ma ceny, to znaczy ma cenę, ale nie ma ceny jako osobnej ceny, bo to jest zestaw. Czyli
zupa grochowa. Drugie danie, chciałem kotlecika z drobiu w panierce, suróweczki, ziemniaczki. To jest drugie danie. I do tego kompocik truskawkowy i to wszystko to jest cena tak zwanego zestawu. Kosztowała 11,99. Także pamiętajcie, Amelia Mazurek Rochdale, cena zestawu 11,99 i tam macie naprawdę parę pysznych dań do wyboru. Oczywiście na szczęście Amelia serwuje alkohol i nie mogło być inaczej jak piwko. Piwko Namysłów 3,59. Idealnie, fajnie podane, ten kufelek ekstra z napisem Warszawa. To są tak zwane nice touche. Uwielbiam to. Deser, kawucha kosztowała funta 99 i deser, którego muszę się przyznać, nie dokończyłem, 3,99. Dobra, całość tego pysznego jedzonka wyniosła mnie 27 funtów 14 pensów. A dlaczego mówię pysznego? Bo na pewno widzieliście moją reakcję na każdy kęs, na każdy łyk, jeżeli chodzi o browarek, o wódeczkę, o kompocik, o kawuchę. No i co? Mamy ceny za sobą, jeżeli chodzi o wajby. Byłem w wielu miejscach i nawet poza kanałem byłem naprawdę w wielu miejscach, ale z ręką na serduchu mogę powiedzieć, że Amelii, jak i w polskim sklepie doczepionym, czyli Mazurek, chyba milszej obsługi nie spotkałem nigdy. Te panie są mega miłe, fajnie i to nie chodzi o kamerę, o obecność kamery, bo ja cały czas podkreślam, że ja byłem tam raz już wcześniej i pamiętam, że było cały czas tak samo. Po prostu są fajne, miłe, takie otwarte. Jeżeli przejeżdżacie tam, wbijajcie tam, one mają Facebooka, na Facebooku tutaj sobie jedzie teraz. Słuchajcie, na Facebooku oni codziennie dają, codziennie nie wiem, ale w jakieś dni nie serwują, nie będę kłamał, nie pamiętam, rozmawiając z tą panią, nie pamiętam w jakieś dni nie serwują jedzonka, ale w dni, które serwują, zobaczcie sobie, tam są zestawy dnia podane, w ogóle inne jedzonko, kebab, bo właśnie tutaj się też zastanawiałem, czy może kebaba sobie zjeść, bo już wiedziałem, że piwko będzie. Zastanawiałem się, może kebaba sobie zjeść czy coś, ale jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze, albo co nie uciecze, to się... Coś takiego, wiecie o co chodzi, nie? Że kebaba zjem sobie. Wcześniej czy później na pewno polskiego kebaba sobie zjem i mam nadzieję, że w miejscu, w którym zjem tego kebaba, będzie serwowane też piwko, bo dla mnie to jest mega plus. Plus za lokal, przefajnie wygląda, cozy, niby mało tam jest miejsca, bo z tego co kojarzyłem było tam mało miejsca, ale jest fajnie. Mi się udało, że jak mówiłem właśnie, żeby nie było ludzi czy coś, ile razy będę mówił idealnie, w idealny czas wbiłem się, bo akurat nikogo nie było. I później co? Zaczęły nachodzić ludzie. Tym razem, w porównaniu do odcinka z Liverpoolu, tym razem nie zrobiłem błędu i od razu zrobiłem przegrywki lokalu, jak było pusto. Fajne są tam takie zdjęcia AI wygenerowane, czyli sztuczna inteligencja i ktokolwiek powie, o Jezu, oni wezmą nas i w ogóle ludzkość. Tak, ale póki co jest taka możliwość, jeżeli można fajnie sobie wygenerować parę obrazków. Tam jest tak jakby kobieta trzymająca polskie dania. Fajnie to wygląda, fajny touch. Mówię, kieliszki Polska, kufel Warszawa, zegar fajny z tyłu sobie wisiał. Aż zaraz zadyszki dostanę. Ważna wiadomość dla tych, którzy może za pomocą tego wideo postanowią sobie tam pojechać, będą przejeżdżać, podjadą pod jedzonko. Sprawdźcie sobie ich Facebooka, bo z tego co słyszałem, to pani mi powiedziała, że oni będą się przenosić. Przenosić się do większego lokalu, przenosić się
do lokalu, który będzie miał też lokale pod wynajęcie, czyli jakieś urodziny, może chrzciny, czy coś takiego. Także nie chcecie pojechać sobie, wiecie, pod postcode, który będzie podany w rogu w tym wideo, a się okaże, że tam jest lokal do wynajęcia, bo Mazurek się przeniósł, nie? Także zobaczcie sobie ich face'y. Link będzie standardowo w komentarzu, w opisie. A więc co? Czas na finalny werdykt. Tyle się działo poza kulisami, było mega fajnie. Miałem troszkę stres z powodu tego, że nie lubię za bardzo nagrywać, jak jest dużo ludzi. Nie czuję się jeszcze nie wiadomo jak swobodnie z kamerą. Nie czuję się swobodnie rozmawiać do kamery, później do Was, ale to już jest inna historia, ale do kamery jedząc kotleta, wiedząc, że jest 5 rodzin za mną. Na szczęście wszystko wyszło idealnie, było pusto, na koniec ludzie przyszli, ale ja już byłem po tak zwanych ptokach. Pamiętajcie, Amelia jest połączona z Mazurkiem, Mazurek to jest sklep, potem sobie zakupki zrobisz. W ogóle od Amelii dostaniesz rachuneczek i ten rachuneczek pójdziesz do kasy w sklepie, sobie opłacisz. Jeżeli masz ochotę, to sobie zakupki zrobisz. Tam jest fajna taka, nie widziałem tego chyba nigdy w żadnym sklepie, taka jakby lodówka, w sensie, że wchodzisz sobie, nie? I tam jest chłodnia, o, to jest fajne słowo. Tam są warzywa, owoce. I ja też tam byłem, bo sobie zrobiłem jakieś lekkie zakupki przy okazji. Słuchajcie, przyjeżdżać tam, wspierać takie inicjatywy, pyszne jedzonko, czego jeszcze chcieć? Alkohol podawany, jest licencja, to są zawsze plusy UPL-a. No i co? Werdykt finalny, Amelia, przecinek albo myślnik, Mazurek. Smaczy. Super miejscówka, super miłe panie, pyszne jedzenie, podawany alkohol, kieliszki brandowane Polską. Nic innego, tylko pojechać sobie w niedzielę, pojechać sobie w sobotę na obiadek, żaden Domino's, żaden kebab. Oczywiście kebaba tam sobie możecie zjeść, bo oni też mają do zaoferowania kebaba. Jedyne co, to tylko popełniłem błąd taki, że wziąłem deser i jak widzieliście, ten deser był z piekarni. I byłem przekonany, że te desery są po prostu z piekarni, nie? Ale później, jak już zacząłem rozmawiać sobie chwilkę z panią, okazało się, że oni mają swoje też robione swoje desery. I popełniłem błąd, bo już byłem tak przejedzony, że już nie wcisnąłbym nic innego. Następnym razem na pewno ja i Wam też polecam spytać się po prostu, jaki deser oni tam sobie robią i sobie skosztować tego deseru, nie? Także mega fajnie, dzięki bardzo Amelia, dziękuję bardzo Mazurek, a przede wszystkim Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Tradycyjny, kolejna tradycja, to jest dużo tradycji. Pamiętajcie, tradycyjny apel. Jeżeli znacie jakieś miejscówki fajne i niefajne, koniecznie w komentarzu. Jeżeli byliście w Mazurku i w Amelii, dajcie znać. Jeżeli jedliście ich desery, to też dajcie znać, żebym jeszcze bardziej źle się poczuł, że nie spróbowałem ich deserów. Odcineczek o 19:00 na TikToku, w czwartki wjeżdżają zwiastuny odcinka, który wychodzi parę dni później w niedzielę. Odcineczek o 19:00, żebyście mogli się zrelaksować przed kolejnym tygodniem w pracy, jeżeli pracujecie od poniedziałku do piątku. No więc co? Nie pozostaje nic innego jak podziękować jeszcze raz za Waszą obecność i życzyć Wam czego? Spokojnego tygodnia w pracy. Do następnego. Hej!